Pozdrawiam wszystkich rebeliantów. Byliście z nami w najtrudniejszych czasach, a teraz mobilizacja. Bądźcie z nami. Wasz głos 1 czerwca jest bezcenny. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Kochani, bardzo serdecznie Was proszę i sam też to zrobię. Subskrybujcie kanał Radio Rebeliant, ponieważ bardzo potrzebujemy i bardzo warto, bo tutaj się dzieje tyle rzeczy, że nie będziecie mieli czasu nawet wykorzystać subskrypcji, ponieważ jest tyle rzeczy i tyle informacji, tyle gości i fantastyczna atmosfera. Niech wejdzie, bo to też jest na żywo. W związku z tym zapraszam, subskrybujemy kanał Radio Rebeliant i korzystamy z wiedzy. Czołem Rebelio, ja się nazywam Joanna Prokop, a dzisiaj ze mną gość wyjątkowy, cudowny i uwielbiany przez Was i przez nas, pani profesor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Pani redaktor. No od razu zostałam skomplementowana na wejściu, więc nie wiem co powiedzieć. To ja tylko dodam, że pani profesor politolożka, medioznawczyni, autorka książek, wykładowczyni akademicka związana przez długie lata z Uniwersytetem Warszawskim. Wszystko święta prawda. Pani profesor, ja zacznę jednym zdaniem. Okazuje się, że kompetencje jednego z kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Karola Nawrockiego, są opisane w kodeksie karnym. Niestety też święta prawda. I to w dodatku te kompetencje są tego rodzaju, że oczy w słup stają. No bo tam różne momenty są w życiu, w życiorysach. Ja też na początku, jak tam wychodziły kompetencje pana kandydata pisowskiego, to mówiłam, no jej, no był bramkarzem, no różnie studenci zarabiają, dorabiają, pieniędzy na te studia nie miał, był duży chłop, wysportowany, no więc jako bramkarz, co chcecie, odczepcie się od człowieka. I potem jak słyszałam, jak te kompetencje ostatecznie zostają pogłębione i czego się dowiadujemy, no to musiałam szybciutko przepraszać, że nie wycofuje się, że różnie człowiek dorabia, no ale są takie sposoby dorabiania, że porządny człowiek się wzdraga, a rodzinie wstyd się przyznawać. I to właśnie ten kandydat, i żeby było śmieszniej, kandydatowi nie wstyd. Pełne cheese i w zasadzie on nie widzi powodu, żeby komentować to, że żył z przeproszeniem z damskich usług erotycznych i to zdaje się żył nieźle. No i pilnował tego, żeby w tym biznesie, dodajmy porno biznesie, wszystko szło i było dobrze zorganizowane. Czyli był tam porządek, co mi przypomina, pani redaktor wybaczy, wszyscy są ciekawi, jak gdzieś tam wyjadą w różne rejony. Ja w Turcji byłam ciekawa, że jak to, no przecież oni pod Allaha podlegają, jakie tutaj domy publiczne, jakie usługi. No więc mi tam wytłumaczyli koledzy z Uniwersytetu Ankarskiego, ale trafił się asystent. Jeszcze słabiutko bardzo mówił po polsku. No i kiedyś my z mężem po polsku sobie, ja coś tam i mówię nagle, państwo wybaczą, ale burdel tutaj. No to asystent się zainteresował. Odża, a co to? No to mąż mu spokojnie objaśnił i wtedy usłyszałam dokładnie tak. Odża, ale nie, to nieprawda, bo jak ja kiedyś byłem w burdelu, to tam był porządek. No więc trzeba, żeby tam był porządek i kompetencja jednego z kandydatów, Szapoba, on ma tę kompetencję, żeby spowodować, iżby tam był porządek. No i to tyle. I proszę Państwa, teraz mamy wybierać i to jest ten najgorszy moment, bo ci wszyscy, którzy będą tak wybierać, jak się na to zanosi, to dziwię się, że nie będą mieli moralniaka, a co najmniej moralnej czkawki. Pani profesor, pani zajmuje się wyborami, odkąd ja pamiętam, tak? lat, Może tak. w ten sposób powiem. Opisała pani wybory w latach 90., później Tak. też pani analizowała Święta prawda? i opisywała wybory. I właśnie do tego chcę nawiązać, do tych, którzy być może będą mieli tego kaca moralnego, może tuż po wyborach, może trochę później,
Czy kiedyś tak było, że tak skompromitowany kandydat, ja pamiętam pana Tymińskiego, który też był jakby takim, tak wyskoczył trochę, tak, i był nieznany, ale czy była kiedykolwiek taka kampania, żeby były takie kompromitujące rzeczy, kandydat był świetnie zadowolony i miał jeszcze poparcie, no, na pewno w wysokości, mówię tutaj w całości społeczeństwa, około 30%, a tych, którzy pójdą do wyborów, jak wskazują sondaże na dzień dzisiejszy, ponad 40%. Nie, aż tak nie było i to nie było nigdzie. I ponieważ tutaj zanosi się, że będziemy mieli jak w Ameryce, no to chcę od razu powiedzieć, że różnica taka, że pan Trump płacił za pewnego typu usługi, natomiast my mamy kandydata, któremu płacą te panie świadczące usługi za to, że on je tam chroni, obstawia i w ogóle pilnuje, żeby był porządek. Tego nie było nigdzie. Właśnie. Bo przecież to już jest profesja, prawda? To nie jest korzystanie z usług prostytutek, nazwijmy to. To już jest profesja, która ma w języku męskim bardzo taką jędrną nazwę, której póki co nie użyję. No jak nie poniesie, to nie jestem pewna. Natomiast jak, prawda, póki mnie nie poniosło, to się sutener nazywa. I mało tego, ja od razu nawiążę, że przecież trzeba by, no, człowiek by krzyczał, mnie tutaj poniewieracie i płacze rodzina i ja wam tego w życiu nie odpuszczę i lecę do sądu i zobaczycie, będziecie się w wyborczy mamrze natychmiast. tak poniewierać. No tłumaczą mi pisowcy, że w trybie wyborczym to nie można, bo coś tam bu, 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 bu. I jeżeli człowiek jest rzeczywiście jakoś tak uderzony, tak urażony na honorze, że zacytuję klasyka, no to po prostu mówi, kurde, ja wam tego nie odpuszczę. Nikt mnie tak nie będzie znieważał publicznie w dodatku. A tutaj mamy, że nie tylko, że można znieważać, ale jeszcze właśnie jest to wykładnie, że to jeśli to prasa pomówiła, to jest fakt prasowy, więc to pod tryb wyborczy nie podlega. No to dobrze, skarż pan premiera Tuska. On to powiedział absolutnie oficjalnie, Inni ładnie politycy również, wyartykułował. inni politycy również. Ale jasne, pani Pomaska następna też Tak. użyła słowa sutener, inni platformersi takoż, chyba nawet pan Sikorski. No to masz pan taką plejadę, że skarż pan, bo jeśli to nieprawda, to pan wygra. A dlaczego nie skarży? Bo Właśnie, to prawda. a dlaczego nie skarży? Więc właśnie, wie pani, jak nie skarży, to by na pewno oznaczało, że coś jest na rzeczy. A jeśli coś jest na rzeczy, to w takim razie jest to kandydat tak bardzo podatny na szantaż, jak właściwie chyba żaden do tej pory w kraju i za granicą nie był. Ja przypominam, to dawno, dawno temu było, cały rząd w Anglii upadł, kiedy była afera, to się nazywało afera Profuma. Jeden z ministrów po prostu, jak się okazało, uczęszczał do pewnej damy lekkich obyczajów, takiej luksusowej pani, i jak się okazało, do tej samej pani uczęszczali ludzie z półświadka. Po prostu bogaci gangsterzy, mafiozi. Wystarczyło, on zresztą sam się honorowo podał do dymisji, rząd poleciał na twarz, no bo jakże to tak. Natomiast my tutaj mamy w pełnej gali i pełnej osłonie i jeszcze w dodatku kłócą się pisowcy, że rzecz polega na tym, że się chce bardzo kandydata sponiewierać. No dobrze, zawsze się chce, ale czym, ale jak? No tego rodzaju usługami to jeszcze nie zajmował się żaden z polityków, który miał życzenie zaistnieć w pierwszej linii sceny politycznej. A tutaj nie tylko ma życzenie zaistnieć, ale jeszcze w dodatku, bo to może państwo powinni wiedzieć, jeszcze się nie przebiło. Jak się okazuje, nasza konstytucja daje możliwość, bo nie zabrania. Bo nie zabrania, tego po prostu nie przeanalizowali wcześniej. Ułaskawienia samego siebie. No dla mnie bomba. Gdyby pan Nawrocki wygrał, to wiem, od czego zacznie. No bo to jest chyba już logiczne, prawda? Żeby się nie ciągnęło, to ułaskawiam się. No a potem tych wszystkich kolejnych panów, którzy jeśli jeszcze nie mają,
to będą mieli zarzuty prokuratorskie, bo to jest półświatek, czego nikt nie ukrywa i nie neguje. No i ja tylko mogę zaproponować. Tam jest taki pan, pseudonim Śledziu. Ja proponuję od pana Śledziu, bo to rzeczywiście nie tylko paskudne i brudne, ale jeszcze w dodatku mocno śmieszne. Przyjaciel pana prezydenta, pan Śledziu. Pan Olo, czyli chyba Olgierd, pan Olgierd, który teraz... Wielki Bu, Wielki cokolwiek Bu, to dokładnie, znaczy. Pan Olgierd, który teraz siedzi, powiem tak kolokwialnie, nie wiem czy w areszcie, czy już ma wyrok, natomiast prawdopodobnie zostanie też ułaskawiony. No czemu nie? A to są poważne zarzuty, to są poważne przestępstwa. Przede wszystkim to są obrzydliwe przestępstwa. No to jest handel kobietami. Notabene dodajmy od razu kobietami w różnym wieku, bo oni tam PESEL-a nie sprawdzają, jak te panie zatrudniają, nazwijmy to. To się może okazać, że zarzut pedofilii jest w pełni zasadny, to będzie jeszcze i to. No bo przecież jako żywo nie wiadomo, w jakim wieku panie się prostytuują, wiemy tylko tyle, że dość wcześnie. Więc jeszcze i ten paragraf przyleci. A co jeszcze? No nawet nie to, że boję się myśleć, bo już przywykłam. I nawet nie to, że tak bardzo mnie obchodzi, co o nas powiedzą za granicą, chociaż obchodzi. Byłam parę razy w takich sytuacjach, gdzie żeśmy z mężem zbierali klamoty i szybko wychodzili z hotelu, bo tam akurat zaczynały się rozmowy o Polsce. No to chodź, no uciekam, no co no. Odpowiadać będziemy na te pytania, bo były takie newralgiczne momenty, ale przecież nie aż takie. Ale nawet nie to mnie obchodzi. Ale to, że no naprawdę, Mencen ma rację. Rzadko mu ją przyznawałam w tym życiu, właściwie nigdy. Ale ma rację. Ten, no powiedzmy, prawicowy demokrata, pewnie jeszcze dzisiaj o nim będzie, kiedy zapytał wprost, czy wyście nie mieli kogoś lepszego? Czyli konfederaci też się zdziwili i zdumienie było potężne. Już nie w tym rzecz, co on tam przeskrobał, ale czy wyście nie mieli kogoś lepszego? I kolejna sprawa, proszę państwa, tak naprawdę to będzie można nagwizdać panu Nawrockiemu, bo tam od któregoś momentu, to jeszcze prawnicy muszą sprawdzić, ja przyznam się, nie chciało mi się, bo to obrzydliwe, ale przecież istnieje coś takiego jak przedawnienie. I jeszcze się okaże, że niezależnie od wszystkiego, to już będzie ten okres przedawnienia, i wszyscy możemy panu Nawrockiemu nagwizdać, czy będzie prezydentem, czy nie, a sprawa będzie, to jest sprawa handlu kobietami, czyli handlu ludźmi i utrzymywania się, inaczej, czerpania profitów z nierządu, to następny zarzut, za to iluś tam ludzi, którzy dzisiaj, bo przecież z przeproszeniem w tak zwanym więźniu też jest telewizja, dzisiaj są mocno skrzywieni, za co oni mnie skazywali. Za co ja tu siedzę, no. Jak prezydent... Jak można tak. zostać prezydentem od tego. I tylko jedno, mamy naprawdę bardzo dziurawą ustawę zasadniczą, ale to widać nie tylko w tym momencie i po sprawie tego pana. Oj, bardzo dziurawą, acz nie dziwię się, bo prawdopodobnie na to nie wpadli ci, którzy pisali konstytucję. Nikomu do głowy nie że my przyszło. możemy mieć takie problemy. No ale mamy to, co mamy, no i czekamy na ciąg dalszy. Właśnie, pani profesor, my w tym naszym małym obywatelskim medium, no, rozmawiamy na różne tematy. I jeszcze te tematy, ja nie wiem nawet jak je nazwać, kryminalne, mogą być na miejscu, ale okazuje się, że w mainstreamie, w bardzo poważnych telewizjach, gazetach, portalach internetowych, naprawdę poważnych, takich szanowanych, znanych od lat, rozmawia się właśnie o sutenerstwie, o tym, jak na starszego pana w kryzysie życiowym przerobić tam mieszkanie i je zabrać, tak? Czy wdziąsło, czy do nosa. Dla mnie to w ogóle jest abstrakcja i to analizują poważni ludzie. Redaktor Andrzej Stankiewicz w Onecie
powiedział, ja nie wiem, czym ja się teraz zajmuję, ale okazuje się, że nie mogę się niczym innym zajmować, no bo to jest ważna sprawa. I pani profesor, my jako obywatele trochę do tego doprowadziliśmy, bo ten kandydat przeszedł w pierwszej turze. Ileś osób na niego zagłosowało, co więcej, ileś osób chce na niego zagłosować. Gdzie my jesteśmy jako społeczeństwo? No niestety wymagania bardzo się obniżyły, Właśnie. ale przyznam się, że miałam nadzieję, chociaż to też było obrzydliwe, że to dotyczy tylko sfery finansowej. No bo to niestety żyjemy w kraju, gdzie na wiele rzeczy tego typu jest przyzwolenie. My nawet mamy w języku, i to od lat jeszcze z epoki słusznie minionej, że pewne rzeczy nie są nazywane terminem ukradł, tylko wziął. Skąd masz? Przyniosłem z roboty. Ja pamiętam w moich czasach studenckich, jak kazali nam prace magisterskie, oczywiście w 3 egzemplarzach, oczywiście na maszynie. No trudno to było na papierze toaletowym, którego też nie było. No więc kwestia, skąd wziąć ten papier do maszyny, no bo nie można go było nigdzie kupić. Specjalną kartkę trzeba było mieć i to ze Związku Literatów. Bo tam literatom dawali kartkę na papier maszynowy. Pamiętam, że wygrzałam. To był taki pierwszy rok mojego bycia żoną mojego męża, że mu kazałam wziąć kartkę i wszystkie te papiery mu zabrałam, a jeszcze mi trochę donieśli, bo każdy z roboty wynosił taki plik. Tyle albo tyle, ile mu się dało. No i to się nazywało wziąć. Rzeczywiście system zmuszał do tego rodzaju operacji. To się dawno przedawniło, proszę telewizji Ale w Republika. mentalności zostało. Ale zostało oczywiście. To zostało, że znikał papier toaletowy z toalet, że znikało mydło. Trzeba było pilnować. Mydła na łańcuchu się nie da, bo to się zmydla, prawda? I po prostu było dużo przyzwolenia. Podobnie jak było dużo przyzwolenia na rozliczanie delegacji tak, żeby jeszcze coś człowiekowi zostało, na rachunki, które się brało, na powiedzmy cukierki, bo tak naprawdę alkohol był kupiony, ale nie pozwalali. Nawet na tą lampkę wina, czy tam lampkę szampana, no to co? No to trzeba się było dogadać w sklepie i wziąć ten rachunek na cukierki. Wszystkie takie operacje były i były ogólnie społeczne znane. No system nas rujnował, ale teraz nie mówmy, że to tylko ten system epoki słusznie minionej. Nie nazwę komunistyczny, bo komunistycznego systemu. Ja tak gwoli naukowej ścisłości, przypominam, to u nas nigdy nie było. To jest tylko potoczno-dziennikarska nazwa. No ale faktycznie system nas etycznie poniewierał i różne takie rzeczy były. Zapomniałam o tak zwanej babie z mięsem. Też chodziłam do kościoła na Placu Trzech Krzyży. Ta pani była tam w środku, bo milicja jeszcze wówczas to się nazywało, ganiała, więc taki młody człowiek stał przed kościołem i tam patrzy, jak się mu pomachało. Człowiek się przedstawił, to on wszedł i rzeczoną damę sprzedającą wyprowadzał, więc było jeszcze i to, i mogę tak wymieniać. Pani profesor, czy jak powiem słowo kontrabanda, to będzie dobre słowo, czy nie? Na takie właśnie przekazywanie sobie tych towarów po cichu gdzieś, za rogiem, w kościele, w kiosku, spod lady Słowo jest mięso. dobre, ale słowo granda jest dużo lepsze. Dobrze. I naprawdę, granda i demoralizacja. Tak. Natomiast ja Ale nie się było lubię, innego sposobu, żeby mieć mięso na lubię się stole. do Ignacego Krasickiego odwoływać, bo lubię po prostu jego puenty ogólnospołeczne i w jednej ze swoich fraszek, bo też je pisał, książę poetów polskich mówi tak: mówmy dziś szczerze, mówmy po dawnemu, ten, który kradnie, ten zawsze jest złodziej. Choćby powierzał dobru publicznemu to, co uczynił. No niestety tak jest. Ten, który kradnie, ten zawsze jest złodziej. Ten, który robi przekręty i rzeczy niezgodne z prawem, po prostu jest kandydatem na ławę oskarżenia. No można go uniewinnić. A co ja miałem zrobić? Potrzebny mi był papier toaletowy, a tu ni diabła. No więc, prawda, i jesteśmy już redukuję do absurdu. No ale już wtedy się zaczynało, tylko tyle, że ta demoralizacja,
to przyzwolenie na różnego typu przekręty poszło jeszcze głębiej i notabene wykształciło się społeczeństwo w sposobach obchodzenia prawa, ale ja myślałam, że to tylko dotyczy kwestii pekuniarnych, naprawdę. Ale właśnie pani profesor, jakby, no okej, no każdy orze jak może, że tak, przepraszam za to wyrażenie, ktoś sobie coś załatwił, wykupił kawalerkę, oszukał i tak dalej. Ale sutenerstwo chodzi o kobiety, czasami właśnie nieletnie, kobiety czasami znarkotyzowane, kobiety czasami zmuszane, czy sytuacją życiową, bo uważasz, że nie ma innego wyjścia, czy też naprawdę zmuszane fizycznie. Ale oczywiście. Więc jakby to jest z gruntu złe i to jest straszne przestępstwo. Ale pani profesor, bo jakby nie chcę poświęcić panu Nawrockiemu... Nie, ale na razie powiedziała pani cudną rzecz. Tak. Każdy orze jak może, ale nie każdy w tym zaprzęgu ciągnącym ma dziewczynki No właśnie. mocno rozebrane, które ciągną ten zaprzęg. Na wizji jakby sobie jakieś substancje, bo nie może się powstrzymać, tak? To oznacza bardzo głębokie uzależnienie. Wiem, co mówię. Mam papiery terapeuty, wiem, co mówię. Właśnie. I jeżeli to jest tak, że się tam 2 godziny nie potrafi wytrzymać bez używki, wow, to jest bardzo, bardzo niedobrze. Pan Nawrocki ratował alkoholika, rozumiem, i nie chciał mu pieniędzy, czyli wadium, dać do ręki. Natomiast sobie dawał przyzwolenia praktycznie na wszystko i to do tego stopnia, że nam po prostu w oczy patrząc tam ładuje pod wargę. A co ładuje? Do dzisiaj nie wiadomo, bo tak dalece się już zakłamali, że sztab mówi co innego, rzecznik sztabu co innego, pan Szefernaker co innego i sam kandydat co innego. On zaczął od gumy. Guma jak guma, prawda? Tylko ona, zdaje się, nie jest do rzucia, tylko do życia mu potrzebna. A to już bardzo niedobrze. Właśnie, pani profesor, a po drugiej stronie mamy kandydata z ponad 20-letnim doświadczeniem politycznym. My o tym mówiłyśmy na naszej ostatniej audycji, jak się widziałyśmy, pani profesor. Polityka, samorządowca, dyplomatę, wykształconego. Ja to powtarzam już któryś raz na audycji, ale chciałabym, żeby to wybrzmiało. Człowieka wykształconego w Polsce i za granicą. Człowieka, na którego służby szukały przez wiele lat czegokolwiek. Więc by znalazły, gdyby było. Znalazły tylko dupiarza taki, nie wiem, co tam, no, jakieś naprawdę bzdury. Człowieka, wolnościowca. Człowieka, który walczy o prawa mniejszości, który walczy o prawa kobiet, który w ogóle walczy o prawa człowieka. Człowieka, który ma kręgosłup moralny na tyle, że idąc na przykład do pana Sławomira Mencena mówi nie zgadzam się, chociaż wie, że chodzi o poparcie, tak? Czyli nie sprzedaje się za drobne. I okazuje się, że ma to samo poparcie wśród naszego społeczeństwa, czego się boją, dlaczego te ponad 40% z tych, którzy pójdą, pani profesor, boi się wolnościowca, boi się człowieka, który mówi, chcę Polski silnej w Europie, chcę Polski silnej na świecie. Pani redaktor, rzecz w tym, że nie o Trzaskowskiego tu chodzi. Okay. To tak, żeby jeszcze było weselej. Właśnie. Mamy to zderzenie na scenie politycznej, Tusk-Kaczyński, i obie strony się okopały i obie strony mają za sobą całe grupy Polaków i to jest w tej chwili tak, że 2 wojska stanęły naprzeciwko siebie na bij i zabij, zupełnie jak na ustawce. Notabene dlatego pan Nawrocki do nich patrzy. On wie, że tu nie chodzi o rację, tu trzeba dowalić przeciwnikowi. Najlepiej, żeby zęby wypluł. I to jest pierwszy powód. Drugi powód, ja tu się bardzo dziwię, że Jarosław Kaczyński jest właściwie rodzajem guru dla tej grupy wyznawców smoleńskich, tak to się teraz w mediach nazywa, którzy po prostu przywiązali się do niego na śmierć i życie. Jest autorytetem ogromnym. I jeśli Kaczyński powie, że coś jest jakieś, to jest jakieś. Jarosław Kaczyński wprawdzie schował się trochę, no ale formalnie i w paru wystąpieniach co najmniej broni pana Nawrockiego, twierdząc, że to wszystko pomówienia i to wyjątkowo obrzydliwe. Bo tu się bardziej notabene udziela pan prezydent
w tej obronie, bo pan Jarosław tak jakby nie chce. Nie dziwię się, bo różne rzeczy o panu Kaczyńskim myślałam w tym życiu. On nie jest bohaterem mojej bajki. Ale to był człowiek jakoś, jeśli chodzi o te takie wzorce obyczajowe, raczej nawet powiedziałabym pluderyjny. Właśnie. I tam nie było u Kaczyńskich jakichś tego rodzaju ani zachowań, ani wahań, jak się pewne rzeczy oceniać powinno. Ja wiem, tak politycznie, że pan Kaczyński nie ma wyjścia. Wierzę, że nie wszystko wiedział, bo to jest niemożliwe, żeby wiedział wszystko. Nie, aż tak źle to z nim nie jest. Nie mógł już kandydata wymienić, to wszystko tak, ale Polacy odrzucają tę wiedzę. No i zostaje, że pan Kaczyński stoi za panem Nawrockim i ostatecznie udało się temu sztabowi Nawrockiego, ja go nazywam w ogóle Nowogrodzki, zrobić coś takiego, było to Mistrzostwo Świata, że oto cały kraj, premier, służby specjalne, nie wiem, żołnierze, wojsko i policja, i ludzie, i diabli wiedzą kto jeszcze, walczą z jednym człowiekiem, w dodatku niewinnym. A to Polakom przypomina różne momenty z naszej historii. Sam przeciwko wszystkim. No to się takiemu współczuje, prawda? Prosty odruch psychologiczny. A jak jeszcze dodać, że Kościół katolicki wspiera, no to znaczy, że on obyczajowo nie może być podejrzany. Ale nie mamy szans, pani profesor. Znaczy, mam tutaj na myśli, ja spojrzę sobie na jeden wpis, gdzie schowano fajterów, i to jest pytanie do sztabu Rafała Trzaskowskiego. Czy naprawdę jesteśmy tak bardzo bezradni? Naprawdę nie było żadnej możliwości, odpowiedzi, reakcji, żeby temu zapobiec? Bo to, tak naprawdę tutaj już nie chodzi o cechy kandydatów, tak jak rozumiem, jest to walka na propagandę. Pytanie, kto lepszy? No okazuje się, że PiS jest dużo lepszy w propagandzie, tak? Ponieważ człowieka, który ma... Niestety tak. Tak, no. Tutaj ja przyznam się, że nie mam pretensji do kandydata, czyli do pana Trzaskowskiego, ale do sztabu ogromną. Właśnie. No ale ktoś ten sztab złożył do kupy, prawda? Jakby zapominając, że no naprawdę, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, w dobie mediów i internetu, to specjaliści powinni robić, znaczy pracować przy wyborach, organizować, pamiętać, Pana Szefernakera słychać i widać wszędzie. On wychodzi, on huknie, on powie, on wie, co jest on to mówi. przemyślane. I jest to przemyślane. I to każde słowo na rachunku powinno Tak. być. Tak zresztą studentów nauczam. Nie mów co wiesz, wiedz co mówisz i każde słowo na rachunku. Natomiast tutaj się tak nie stało. Ja już byłam bardzo niespokojna. Jak udało się sztabowi Szefernakera zrobić z pana Trzaskowskiego takie złote dziecko bardzo zamożnego domu, bo już tu było. No co tam on w życiu wie o jakichś takich sprawach przeciętnego Polaka. No na pewno nic nie wie o tym, jak się panienki do hotelu dowozi. No tak, ale to teraz pani powiedziała. I podtrzymać ten wizerunek, jak im się udało bez odpowiedzi zrobić zarzut z tego, że włada 5 językami pan Trzaskowski, to przecież się wychodzi i mówi ludzie, czy was pogięło? Czy wy nie rozumiecie, że znacznie lepiej załatwia się różne kwestie wtedy, kiedy człowiek sam może rozmawiać bez tłumacza? Toż na całym świecie to jest wiadomo. Pan Putin się dużo lepiej dogaduje wtedy, kiedy ma niemieckojęzycznego rozmówcę, bo Świetnie mówi. wszak świetnie mówi po niemiecku, był bo przecież siedział w jako DDR-ze, agent, tak, właściwie tak. szef agentów, Tak. KGB-sznik stary, KGB-sznik, siedział długo w tych Niemczech. On też lubi sobie pogadać bez tłumaczy i na boku. Ludzie, czy was pogięło? To nawet tak można pytać otwartym tekstem i robić rejtana, czyli nawet można jeszcze tą koszulę, guziki tylko lecą i ludzie, no weźcie się zastanówcie. Ale że pozwolono na to i to tam gdzieś podbrzmiewało, a potem słyszymy, że precz z bonjourem czy coś takiego innego i tutaj na wiele takich kwestii,
które można było wykorzystać dla siebie, było równe i okrągłe zero odpowiedzi, tak jakby ogłuchli albo nie umieli. Wszystko mi jedno, ogłuchli czy nie umieli, w każdym razie nie powinni decydować w sztabie. A jeszcze jedno dodam. W sumie to najgorsze jest to, tu będzie Kochanowski, mądry Polak po szkodzie, prawda? Inną dzisiaj przypowieść naród sobie kupi, że Polaki przed szkodą i po szkodzie. Głupi, czyli idiota, bo przecież tak szła kampania pana Komorowskiego. Z tyle, że przewaga miał dużo większą nad przeciwnikiem niż pan Trzaskowski nad Nawrockim od pewnego momentu. Ale naprawdę, tam leciały te słupki poparcia w dół, a sztab nic, kłócił się ze sobą. I już było widać, że coś tu nie tak, a sztab nic. A kandydat absolutnie przekonany, że wygra, bo no nie może przegrać, bo przecież Adam Michnik powiedział, że on ostatecznie nie przejechał zakonnicy w samo południe, Tak. a zakonnica jeszcze w ciąży była, więc... No ale proszę zauważyć argument, że gdyby przyjechał zakonnica w ciąży, to byłby argument, prawda? No tu... No sutener, no. No w każdym razie mamy taką kampanię za sobą i aż się zdziwił kandydat, jak te wybory przerżnął. Tak. I tutaj też mam wrażenie, nie wiem czy kandydat, może też, bo jest tylko człowiekiem, ale sztab uwierzył, że tak czy inaczej prowadzi kandydata, który wygra, więc wygra, bo nie może przegrać. W polityce wszystko możliwe. Sztab ślepy i głuchy w zasadzie pracuje przeciw kandydatowi i co najmniej parę razy tak było. Jak się przeanalizuje już takie konkretne zachowania, wypowiedzi, nieprzygotowany kandydat, ten sztab nie umiał go przygotować, stąd przerżnięte te pierwsze debaty. Ale pani profesor, tutaj muszę stanąć w obronie Rafała Trzaskowskiego. Ubiegły tydzień, debata w TVP, z Mencenem wygrał. Rewelacja Aż Mencen był. I marsz ale też oczywiście, rewelacja. ale z Mencenem wygrał, aż sam Mencen był zaskoczony. Tak, było widać. Oczywiście było widać. Był bardzo przygotowany, był na własnym gruncie, bo wreszcie eksponował to, co powinien był sztab eksponować od początku. Nie, że on nas kocha, no co to jest? Kolejna księga pana Tadeusza, kochajmy się. Cały czas mówił, że nas kocha. A powinno było być i to doświadczenie, i to zarządzanie kasą. I fakt, że pracował w różnych agendach w Unii To Europejskiej. dopiero wybrzmiało, pani profesor, kilka dni temu właśnie u Sławomira Mencena. Tak, że zna się na tych imponderabiliach w Unii Europejskiej, na których przeciętny Polak się nie zna, bo nie musi. I jak tam się z tym Zielonym Ładem nie musi wiedzieć, że zna się na tym wszystkim. Wreszcie notabene przestał powtarzać, że Zielonego Ładu już nie ma, bo było metaforycznie, a wyszło na piechotę niestety, po talibańsku. I bijcie je, powiedział Koran, no to talibowie wzięli kija i dawaj te baby po łbach. A to ma być metaforycznie, to powie każdy szanujący się. Islamista to tak przy okazji. Więc w każdym razie i tutaj było widać kompetencje, Tak. bo przecież prezydent nie musi nas kochać. On ma dla nas działać. Kochać nas nie musi, nie ma nigdzie, tak? Ale kochać Polskę jako ojczyznę, tak. Dobrze, ale ile razy można to powtarzać? Pani redaktor, ja też ubolewam nad tym, że to już jest frazes. Tak. Ale to już jest frazes, więc może troszkę inna retoryka. Niekoniecznie od razu, że kocham Polskę jako ojczyznę. To tylko podstawa retoryczna. A teraz nazwij to po polsku tak, Czym żeby jest ta wyglądało jak nowe. Właśnie. Przecież na tym polega marketing. Retoryki kampanii polegają na tym, żeby coś, co jest nie nowe, podać tak, żeby wyglądało, że oto powiedział nam coś innego niż pozostali. Pani profesor o tym mówiła, jak gościliśmy pani profesor chyba 2 miesiące temu. Ja przepraszam, że już nie pamiętam. Może uda nam się pod audycją wrzucić link też do tego wywiadu z panią profesor, bo pani profesor dokładnie to wszystko mówiła. Pani profesor mówiła przede wszystkim: pokażcie
Rafała Trzaskowskiego, jego zalety, jego Dokładnie. doświadczenie, jego osiągnięcia, zarządzanie olbrzymim stolicą, prawda, metropolią, z olbrzymim budżetem jest naprawdę niezwykle trudne. Radzi sobie z tym świetnie, prawda? Ma świetne wyniki, buduje przedszkola, szpitale, Oczywiście. świetnie dogaduje się też z innymi politykami I w za dodatku nic granicą. nikomu nie ukradł. Dokładnie. Cudowna sprawa. I nikt nie posłuchał pani profesor wtedy. I jakby minęły 2 miesiące i dopiero my, wyborcy, zobaczyliśmy Sławomir Mencen musiał zaprosić Rafała Trzaskowskiego, Tak. żebyśmy my uwierzyli w to, że to jest Że to jest nasz kompetentny tak. kandydat, A że przecież nie my to odchodzi, wiemy. że... No, niby tak. Ci, którzy chcą wiedzieć, wiedzą, ale tutaj mówi się do takich, którzy nie chcą wiedzieć, odrzucają tę wiedzę i zawsze wynajdują jakieś ale. No, ale stało się. I w tej chwili mamy końcówkę, no taką, jaką mamy i pozostaje Przerażającą. trzymać kciuki. No jest to przerażające, Pani profesor, bo gorzej nie mogli wybrać. Profesor Norkiene u nas na audycji 2 tygodnie temu mówiła, że bardzo podobnie oceniała jak pani profesor niestety sztab Rafała Trzaskowskiego, tak? Bardzo niska ocena. I mówiła, że zwracając się do naszych słuchaczy, że jeżeli chcecie wyremontować mieszkanie, to wynajmujecie specjalistę, człowieka z doświadczeniem, który się zna, którego możecie sprawdzić dokonania, a nie takiego, który przynajmniej- przyjdzie i wam to mieszkanie jeszcze Rozpaprze i pójdzie. Tak. albo w najlepszym razie, bo jeszcze się może okazać, że sobie coś tam pozabiera z tego mieszkania, tak? Więc albo sprowadzi kolegów po prostu, nie wiadomo skąd, tak? Więc o szemranej przeszłości. I wszyscy to powtarzają, pani profesor. Właśnie, mam jeszcze takie pytanie. Czy Donald Tusk w kampanii Rafała Trzaskowskiego to był pocałunek śmierci, czy za mało było Donalda Tuska? Nie było za mało, ale poza tym wystąpienia pana premiera powinny, już jeżeli nastąpiły, powinny być bardzo wyważone. A to, co zobaczyliśmy, ten taki zdenerwowany, zbulwersowany, troszkę jąkający się Donald Tusk, to nie było to, co mogło wesprzeć. To jest psychologicznie tak, że z jednej strony ktoś taki zbulwersowany to przemawia do wyobraźni, że o Jezu, zobaczcie, jak go to wszystko sponiewierało, ale to do wyobraźni tych, którzy chcą wierzyć, albo przynajmniej są gotowi, żeby uwierzyć. Natomiast jeśli się mówi do takich, którzy zaczynają słuchać z założeniem, że i tak to wszystko odrzucą, odwalą, zapomną, to nie było dobre wystąpienie. Po prostu nie było i trudno, jeżeli pan premier tutaj tak jakby nie bardzo widzi się w roli występującego inaczej, to chyba powinien się powstrzymać, ale to nie mnie oceniać wystąpienia premierów. No ale stało się tak, jak się stało. Tutaj nie na emocje. No, wie pani, no dobrze, już powiem to. Ten sztab wyborczy pana Trzaskowskiego zachowywał się tak, jakby u Jacka Kurskiego lekcji pobierał. No bo wiadomo, że od czarnego PR-u i zohydzania przeciwnika Jacek Kurski jest absolutnie mistrzem i to mu przyznam zawsze. Oczywiście chłop wie, co robi i robi w sposób taki, że aż wstyd się uczyć, ale człowiek by chętnie podejrzał, jak można zohydzić coś, co wydawać by się mogło jest nie do zohydzenia. Można, tylko speca tutaj trzeba. I Kurski takim specem jest. Ale też są takie byle jakie książki o marketingu, które piszą, że zawsze ty nie mów o sobie, mów o przeciwniku. No tak, tylko na to byliśmy przygotowani, że będzie jak najgorzej. O przeciwniku, czyli w tym wypadku o Nawrockim, no i że będzie tak emocjonalnie, kochajmy się, o czym już mówiłam. A tutaj jak nie wchodzi taka informacja, trzeba szybko przysiąść na 4 literach i zmienić tę retorykę, zmienić język, popróbować czegoś, co przemówi. W tym wypadku, no obie dochodzimy do wniosku, że pragmatycznie, na poziomie ratio,
Nie na poziomie emocji rozgrywać te kampanie, tylko właśnie na poziomie ratio. Jasne, że nie mądrzyć się za bardzo, ale na poziomie ratio i ludzie. No jak rany, jeśli ktoś ma porządnie zarządzać, no w końcu prawie 40-milionowym krajem, w środku Europy Zachodniej dodajmy, to naprawdę jest fajnie, jak on się z innymi szefami rządów dogadać umie. Naprawdę jest fajnie, jak on się zna na przepisach różnych tam unijnych. Nie musi... I naprawdę jest fajnie, jak on nie musi ufać we wszystkim swoim doradcom, bo już parę rzeczy przerobił. Na przykład pisanie ustaw unijnych, na przykład różnego rodzaju dyskusje, dywagacje. Negocjacje, prawda? Musi się troszeczkę znać na negocjacjach. Jak wiadomo, tam trzeba trochę ustąpić, i trzeba bardzo sobie skombinować, w którym miejscu ustąpimy, a gdzie jest ta cena twardego dna i w życiu nie. No i to wszystko niedotrzymane zostało. Tak jakby na nie tych szkoleniach ten sztab Ale bywał. mówimy o sztabie, czyli o tym, że nie zostało to przekazane wyborcom. Natomiast Rafał Trzaskowski taki jest, bo on to wszystko umie. Co więcej, pani profesor, on umie też zarządzać kryzysowo. Tak. Pełnoskalowa wojna w Ukrainie. Przecież Warszawa w ciągu doby przyjęła bardzo Ale dużo oczywiście, pokrzywdzonych. poorganizowała Rafał się, Trzaskowski jako mieli prezydent, gdzie spać i co ale jeść, przecież no. nie spał, nie jadł, przepraszam, umiał to zorganizować i Warszawa nie została sparaliżowana. Jakby mieszkańcy byli zadowoleni z tego, co się dzieje. Zresztą mieszkamy w Warszawie, ja też widzę, co się dzieje. Ja bym głosowała 3. raz na Rafała Trzaskowskiego, jakby miał być włodarzem Oczywiście. Warszawy, bo naprawdę jest świetny. To jest naprawdę W związku z piękne tym miasto mamy w dodatku. pretensje trochę do sztabu, że tych wszystkich pozytywnych cech Nie umiał wyeksponować. No i wychodził zdenerwowany, kochający nas kandydat. No nie, trzeba go tam było naprawdę inaczej prowadzić. Ale pani profesor, jak się nie denerwować? Ja tak ze swojego punktu widzenia patrzę. Jak się nie denerwować, jak mam naprzeciwko siebie kilka osób, które mówią prorosyjskie, antywolnościowe, antyczłowiecze, antykobiece, obrażające, antysemickie, już powiem, ksenofobiczne, rasistowskie, jakieś tam swoje poglądy wygłaszają. I jak on się ma do tego odnieść? To przecież ręce opadają, to człowiek powinien wyjść tak naprawdę. On nie mógł. Więc zastanawiałam się, jak on nie miał być zdenerwowany. I zastanawiam się, czy normalny człowiek by się w takiej sytuacji odnalazł. I niestety to ma być Musiałby. nie tylko normalny człowiek, ale prezydent. Właśnie. W dodatku prezydent w sytuacji kryzysowej. Prezydent, który widzi, że te dwa wojska stanęły naprzeciwko siebie. Ma dużą armię, ale nie mniejszą. Ma ten drugi. Wynik nie jest pewny, więc teraz trzeba zrobić wszystko, żeby wygrać. No wie pani, to jest trudne. Ja to wiem, ale znowu mi się przypomina biograficznie, jak ze studentami rozmawiałam akurat na seminarium i rozmawiamy i w końcu mówię, nie, kochani, to nie jest tak. To z każdym, nawet największym łobuzem, pedofilem, ktoś musi rozmawiać. I student mi mówi, a dlaczego właściwie z nim rozmawiać? Dlaczego? Ja mówię, kochani, psycholog musi. Jeżeli jesteście, akurat taką profesję sobie wybraliście, to wybraliście z dobrodziejstwem inwentarza. Psycholog musi. Tutaj kandydat na prezydenta musi. No to tak go trenować, tak go w treningu denerwować, żeby potrafił zachować twarz spokojną. Przygotować tak zwane stałe fragmenty gry, to jak w piłce kopanej. Jak uciekać. Tu anegdota, tu Zwischenruf, tu kawałek oburzenia. Szymon Hołownia sobie radził, pan marszałek, przepraszam, tak powiedziałam, pan marszałek Tak. Szymon Hołownia sobie radził, tak? W No takim bo to właśnie... jest stary marketingowiec, No właśnie. przepraszam, jeszcze nie stary, ale w sensie profesjonalnym, Z naprawdę doświadczeniem, tak. doświadczony i dlatego on się nie, to znaczy on się zderzał z różnymi rzeczami stąd, a i tak nie do końca, bo czasami go tak zaskakiwało w tym parlamencie, że miał taki moment przestoju. Na przykład Tak. po geście, przepraszam, już nie powiem Kozakiewicza, bo Kozakiewicz chce nas podawać do sądu, po geście Kamińskiego
jak gdyby zamurowało go, a powinien był Kamińskiego wyrzucić. Pani profesor, ale każdego normalnego, znaczy każdego porządnego człowieka by to zamurowało, bo parlament nie jest miejscem na takie, w ogóle nic nie, znaczy to jakby to nie wiem, gdzieś w jakimś półświadku może to jest miejsce na takie gesty, tak? Stały fragment gry, pani redaktor. No to wtedy ja to nazywam graj w Rejtana. No nie no, zaskoczył mnie pan. Różnych rzeczy się spodziewałem w parlamencie, ale takiego chamstwa to nie. No właśnie. Może po Dać prostu sobie to czas na- trzasnąć, tak, bo jeżeli ktoś ten gest wykonuje, no to już chyba większego chamstwa niewerbalnego nie ma, no to trzeba go zwerbalizować, no. Znaczy go w sensie gest, żeby nie było, że ja tu błędy gramatyczne robię. Absolutnie. I także to są właśnie te stałe fragmenty gry. No panie drogi, nie wiem jak mam się zachować, bo jako żywo w środowiskach, gdzie takie zachowania mają miejsce, to ja nie bywałem. I państwo wybaczą, nie wiem jak się mam zachować. Pani profesor, I też by dobrze było. chciałam dzisiaj na nasz wywiad zamówić sobie albo kupić gdzieś w Warszawie czerwone korale i muszę pani powiedzieć, że nie ma. Już czas dostawy się wydłużył o tydzień, jak się Trzeba było okazuje. powiedzieć, to ja bym przywiozła swoje. A no właśnie, bo tutaj jakby chciałabym trochę, znaczy chciałabym do tego gestu pani profesor Joasi Senyszyn. Ja mówię Jasia, przepraszam, bo ja też mam na imię Joanna i to jest dla mnie takie Ja wyróżnienie. też mówię, ja się znam i bardzo lubię panią profesor, więc okej. Właśnie poparcia, szczególnie dla pani Małgorzaty Trzaskowskiej, tak? To przekazanie korali. Teraz koalicjanci zachowali się bardzo fair. Teraz dali poparcie i widzą, że no naprawdę jest niebezpiecznie. Nareszcie. Nareszcie, właśnie nie za późno, pani profesor, za późno. To znaczy, ja mam nadzieję, że nie za późno. No mamy jeszcze te ostatnie godziny, gdzie pan Trzaskowski będzie się spotykał z elektoratem. Tak. Nie pojedzie do Końskich. Chyba w sumie dobrze. Dobrze już. Nie szarpałby się tam bardzo, bo przy tak niechętnym audytorium, przy okazji złośliwym, wiele by nie ugrał. Co by nie było, to komentarz byłby, bo przecież tylko to jedno medium wiodące i parę wrzeszczących mediątek, mocno krzykliwych i mocno kretyńskich. Mediątek, pięknie. Tak, naprawdę, mocno krzykliwe i mocno kretyńskie, no ale też słuchane jakoś. Więc szkoda Trzaskowskiego teraz na to, żeby go jeszcze sponiewierali. Notabene niewiele by to zmieniło, bo komentarz i tak by był, że Trzaskowski poległ, przegrał sromotnie, no bo wiadomo, że wygrać nie mógł. I to i sensu stricto, i sensu largo, bo w życiu by mu nie przyznali żadnych zalet. Także chyba dobrze. Już niech tę swoją trasę kontynuuje, a my zaciskajmy palce i zęby, no, bo to wszystko i za późno. I te błędy, które zostały popełnione po drodze tej bardzo długiej w końcu kampanii, będą się mściły jeden po drugim. No będą, no. No tak, pani Różne profesor, rzeczy tylko- zostają, no chociażby Tylko dupiarz, one się no. zemszczą na nas tak naprawdę, obywatele. Więc właśnie rzecz w tym, że to nie chodzi o Trzaskowskiego, Tak. tak jak powiedziałam. To chodzi o ten wieczny bój Kaczyński-Tusk, który odbywa się pod hasłem "po nas choćby potop". I pan Kaczyński to w ogóle powinien mieć taki transparent. Po mnie choćby potop. Mam to wszystko głęboko w pięcie, ale tego rudego to ja muszę dorwać. Właśnie przez zawiść do jednego człowieka, Mocne, prawda? Jeden człowiek nie chce, przez 8 lat rozmontowywał tak naprawdę nasze państwo, naszą demokrację, a teraz chce, tak jak pani profesor na początku powiedziała, no, dużo można zarzucić panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, ale jednak no, na pewno nie przyjaźnił się z sutenerami, przepraszam. Na pewno nie zażywał narkotyków, tak mi się wydaje, a na pewno w dziąsło sobie tam niczego nie Na robił. pewno nie publicznie. No, Na pewno nie bo to publicznie. jest też Znaczy, tak, różnica. dokładnie, więc nie sądzę, żeby kradł starszym panom mieszkania, czy też nie wiem, jakoś sobie Mieszka w załatwiał tym i tak. samym od lat, na Dokładnie. Żoliborzu. I teraz
Pani profesor nie wyszedł na Placu Zamkowym w niedzielę po marszu, jak poparcia dla kandydata Nawrockiego. Nie wyszedł na scenę, chociaż podobno miał to zrobić. Jest jakiś tego powód, ale jakby nie odciął się od tego. Już w tą katastrofę, on już, jakby, wydaje mi się, że PiS jedzie po prostu na taką skałę i teraz liczą, że się przebiją przez tą skałę, ale może się okazać, że jednak zderzenie będzie mocne. Tak, ja się właśnie obawiam, że doznamy trzęsienia ziemi i Przebiją się. wcale ta skała niczego tutaj PiS-owi zatrzyma. nie odbierze. Natomiast, że nie wyszedł. Trochę to dlatego, że ja mam wrażenie, rany boskie, już ja zaczynam tutaj, ale to nie ego rozbuchane, przysięgam, to tylko stylistyka. Więc bez ja. To jest zaimek zbędny, osobowy. Notabene też nadużywany przez kandydata, bo oni głusi tam są chyba w tym sztabie. Więc trochę dlatego, że zwyczajnie nie chciał brać w tym udziału, bo naprawdę Kaczyński ma różne wady, niekiedy takie, że nie sposób go zaakceptować, ale jeśli chodzi o sferę obyczajową, to niczego takiego tam koło niego nie było. Powtarzam, raczej purytański niż entuzjastycznie otwarty, prawda? To nawet i w tym stosunku do kobiet, począwszy od tego, że on zawsze pani w rękę całuje i zawsze jest dżentelmenem i nie, to ładnie wygląda. Pani redaktor, nie przesadzajmy. Przepraszam, ja już jestem to pokolenie, któremu to przeszkadza trochę. To jest bardzo ładne. Dobrze. Zaraz coś o tym powiem. Mnie tam to nie przeszkadza. Było widać, jak... Tak, poprzez to, że właśnie mówi, i on w to wierzy, że rodzina, że ważna, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, że to wszystko, co powtarza, to jest takie właśnie zachowawcze, konserwatywne i widać, że on to ma głęboko zinternalizowane. Czyli potwierdziło się, gdyby wystawił kota, głosowaliby na kota. Tak, więc w każdym razie, ale tutaj, cóż, musi wspierać, bo musi wygrać. Bo Tusk nie wygra, nie dlatego, że musi wygrać on jako on, tylko dlatego, że tamten nie może. Lepiej niech go zastrzelą, ale w żadnym razie niech nie wygra. I druga sprawa, może mu nawet ktoś to podrzucił, że to będzie taki ładny moment, sam przeciw wszystkim. Przecież my lubimy takich bohaterów, i to i filmowych, i jakichś tam teatralnych, sam przeciw wszystkim. Gary Cooper na tej drodze w samo południe, I rzeczywiście ten Nawrocki, nikt koło niego w związku z tym nie stanął, sam przeciw wszystkim, szeryf. Nawet i bez małżonki. Dokładnie, bo i też szeryfie miał przemówienie, które by się tak zamykało, że słuchajcie Polacy, nie można tamtych puścić, bo jak Nawrocki wygra, to tamci będą robili, co będą chcieli. Trzaskowski wygra. Bandytom nie można pozwolić, żeby robili, co chcą. To w samo południe, szeryf, I tak wyszło, tak im się to właśnie ładnie spięło i tak to też widzę. Tylko tyle, że to niedobrze, że to tak wyszło. I to niedobrze, że akurat u nas szeryfem jest człowiek takiej konduity, Tak. Dla kraju niedobrze. Nerwy źle działa. Mnie Może też ponosi, dlatego ja pani tutaj nie ukrywam. Pan kandydat Nawrocki utożsamia wszystkie antywartości, w które ja wierzę tak naprawdę. Dokładnie tak. Wszystkie antywartości, w sensie jest przeciwko temu, w co ja wierzę, tak? I co, gdzieś tam co ja mam w tej swojej życiowej bańce, tak? I jaką drogą szłam, więc to jest porażające. I tu jest jeszcze jedno, że on jest absolutnie cyniczny. Tego też, to nie wystarczy krzyczeć, że on kłamie tu, tam, bo słowo kłamie tak się spauperyzowało, że w zasadzie wiemy już, że polityk o drugim polityku z przeciwnej strony barykady powie, po pierwsze on kłamie. I dobra. I już tak to puszczamy mimo uszu. Ale tutaj rzeczywiście pan Nawrocki cynicznie przytwierdza temu, na co oczekuje jego rozmówca. I teraz tak, jeżeli ten rozmówca, wirtualny powiedzmy, czy zbiorowy, ten bohater zbiorowy, czyli społeczeństwo polskie, liczy na to, że przede wszystkim
do komunii i dawać dużo na Kościół, to usłyszy, że tak właśnie będzie. Jeżeli by liczył na to, że przede wszystkim bić Ukraińca, dobra, będziemy bili. Kochać Ukraińca, dobrze. Przecież pan Jest takie powiedzenie, pani profesor, Nawrocki ostatnio powiedział, jestem za Unią Europejską. No panie drogi, to przepraszam, ale guma w spodniach pęka, jak się coś takiego jest słyszy od takie niego. powiedzenie, pani profesor, nikt ci tyle nie da, co Nawrocki może obiecać. O tak, to pan Komorowski miał takie ładne powiedzenia. Nie pomogło zresztą, bo za mało i nie wybrzmiały trochę. Przede wszystkim, jeżeli chcesz, żeby obiecano ci wszystko, to idź do pana Nawrockiego. On ci obieca, bo co tam. Nie będzie miał oczywiście takiego lapsusa, o którego się bardzo zdenerwował ponoć pan premier, nie dziwię się. Cóż szkodzi obiecać, ale on tak myśli. To jest drugie powiedzenie. Bo tak myśli, tak można nazwać to, co robi pan Nawrocki. No cóż szkodzi obiecać. Dlaczego mówię, że drugie? Pierwszym było głupi lud to kupi. Tak. I no, autor Jacek Kurski, o którym już tutaj wspominałam. Pewnie byłoby jakoś jeszcze kilka. To pewnie pana Suskiego z ostatnich występów należy wysłuchać. Ale doszliśmy już do takiego poziomu intelektualnego, że nawet pan Suski wychodzi na intelektualistę. No też niedobrze, no. I pan Sasin drugi. 2 razy S. Właśnie, pani profesor, nikt nie może tego zrozumieć. Rozmawiamy z wieloma osobami i w Radiu Rebeliant, naszymi gośćmi, ale też jakby, no, jak żyjemy, to rozmawiamy. Teraz właściwie rozmawia się tylko o wyborach i o polityce. I tak, z jednej strony mamy sztab wyborczy pana Rafała Trzaskowskiego, który nie ze wszystkim sobie poradził, natomiast kandydat jest idealny. A z drugiej strony mamy pana, który nie zaprzeczył żadnym, bo to nie jest kwestia tego, że on, tak jak pani profesor powiedziała, kłamiecie, tak, ja pójdę w trybie wyborczym. On nawet nie zaprzeczył temu. Nie wypowiada się w sprawie i po prostu już, no. I tak, wszystko to tak zwana święta prawda. To kto nami tak manipuluje, pani profesor? Mówiąc szczerze, ta rzeczywistość, w której żyjemy i którą oswoiliśmy, bo myśmy oswajali te manipulacje przez lata, Tak. a już w ciągu tej bardzo długiej kampanii prezydenckiej, to z dnia na dzień żeśmy oswajali coraz bardziej, że to można i że to no, miedziane czoła zaczęły między nami istnieć i my się nie buntujemy tutaj. Że no właśnie powiedzieć można wszystko, zrobić można wszystko, można się nie wytłumaczyć, no i można się tłumaczyć metodą, jak cię złapią za rękę, krzycz, to nie moja ręka. O następne takie powiedzenie to z kolei Antoni Macierewicz, też ponoć wzorzec uczciwości. I no i takie mamy wzorce, na jakie zasługujemy, to jest smutne. To, że nas do tego wdrożono, to jest podłe, ale tak się właśnie stało. Straszono nas, No manipulowano człowiek, nami ale przez wiele lat, oczywiście, pani profesor. lękiem można właściwie w człowieku zaszczepić wszystko. Wystarczy lęk pobudzać. No to Ja tak słyszałam jak, ostatnio osobę, która pani profesor, kandyduje głosuje na kandydata Karola Nawrockiego, która mówi, nie interesuje mnie, że sutener, nie interesuje mnie, że narkoman, ale będzie nas trzymał z dala od Unii Europejskiej. No i tak, no a i tutaj trzeba od razu pytać, ale pieniądze z tej Unii to jakoś lepią się do rączek. no, zaraz będzie argument, że więcej daliśmy niż wzięliśmy. Pani profesor, to są... Wiem, to nie ma co się wdawać, dokładnie, więc tu trzeba te stałe elementy gry przygotowywać. No ludzie, no co trzymał z daleka od Unii? Wyjeżdżać czy handlować? Przestaniemy. Nie da się z Unią handlować, a jednocześnie trzymać od niej z daleka. No logicznie niewykonalne. Więc ludzie, no nie mówcie takich rzeczy. To znaczy nie zaprzeczać, ale powiedzieć, no nie mówcie takich rzeczy, jak chcę z kimś pohandlować, to muszę z nim wejść w tak zwaną interakcję bezpośrednią. Rafał Trzaskowski mówi od samego początku, silna Polska, niepodległa, silna Polska w silnej Europie, z sojusznikami. I ja nie mogę zrozumieć, czemu to się nie przebija.
bo to brzmi jak frazes, zresztą już dzisiaj chyba jest frazes, frazesem. okej. Dzisiaj już chyba jest frazesem, inne skróty są tutaj potrzebne. I no cóż, no przecież nie wyrysujemy w tej chwili tej kampanii retorycznie od początku, Oczywiście, chociaż że nie. czasami to mnie bardzo korci. Tylko tyle, że to jest kwestia po co. No po prostu tak się stało, że w tym sztabie wyborczym było wielu polityków i takiego przyzwoitego marketingowca to ani jednego. Natomiast druga strona, przecież tam jeszcze za plecami stał ten Jacek Kurski. Tak. Jako żywo. Z tego, że on się pokazał dopiero w Stanach Zjednoczonych, gdzie rozwalony siedział przy tym stoliku, co pan Nawrocki, no było widać, kto tam kieruje interesem. No ale przecież stał. A powtarzam, że to jest człowiek, który w rubrykę światopogląd może sobie spokojnie wpisywać nie posiadam, bo będzie to prawda, święta. Natomiast on naprawdę umie te manipulacyjne kwestie rozgrywać. Więc stał, tonował gdzie trzeba, naciskali gdzie trzeba i stało się. Naprawdę. Nie ma już dzisiaj co, no proszę Państwa, no przecież nie będę tutaj dalej szumieć, bo i po co, to już się stało. Już mamy, co tam jest dzisiaj. No 2 dni na dobrą sprawę, żeby z Polakami pogadać. W 2 dni niewiele się da, bo człowiek, tu znowu psychologia, bardzo przywiązuje się do własnych rozstrzygnięć i jeśli już uważa, że coś jest jakieś, to bardzo trudno mu się perswaduje. Trudna sztuka perswazji to jest bardzo skomplikowana sztuka, już starożytni o tym wiedzieli. Więc jeśli już się przywiązał do jakichś rozstrzygnięć, bardzo trudno mu perswadować, że powinien zmienić zdanie. To jakaś wielka bomba musiałaby wybuchnąć, ale już tyle małych wybuchało, że nawet jedna wielka by nie pomogła. Panie profesor, no tyle dużych bomb wybuchło, jeżeli chodzi o pana Karola Nawrockiego i to nic nie dało, tak? W związku nie z wiem, tym, co jeszcze. Znaczy, dla mnie to jest wojna światów tak naprawdę. Bo jest. Tak. No a pana Nawrockiego, no cóż, jeszcze tylko nie daj Bóg, żebym złą godzinę nie powiedziała jest tego. trochę. Tylko nam jeszcze są fotki potrzebne, na przykład w gaciach albo z przeproszeniem bez. No bo przecież jeśli ktoś się zajmuje... No apartament miłości był, tak? Więc co tam się Dokładnie, działo, nie no. wiemy. I Jakie pani, kompromaty były, też nie jeśli wiemy. się działo, to prawdopodobnie nie w pełnej gali we frakach, tylko tak trochę bardziej sauté. Więc nie daj Bóg, żebym złą godzinę powiedziała, że jeszcze jakieś takie fotki będziemy mieli. Może nie u nas, może gdzieś na zachodzie, może nie daj Bóg na wschodzie, bo to przecież wszystko chodzi. I dzisiaj zachować dyskrecję w różnych tam kwestiach. I jeszcze na to wszystko Polacy. Pani redaktor, Polak albo musi odrzucić wiedzę tego rodzaju o kwestiach moralno-obyczajowych, albo musi odrzucić tego, kto pewne czyny wykonuje. My jesteśmy bardzo ksenofobiczni i bardzo zachowawczy i bardzo de facto purytańscy. Jeśli chodzi o te kwestie obyczajowe, to no najlepszy dowód to stosunek do tych parad równości, gdzie w tych paradach przesadzają ci, którzy paradują, bo prowokują specjalnie, bo Specjalnie, co? oczywiście. Natomiast reakcje są też przesadzone. Wie pani, to powinno być, powinniśmy być tak wychowani, że kiedyś, no w akademiku to było tam jakimś tam wtedy do toalety chodzą panie i panowie, to był w męski i byłam świadkiem sceny, kiedy nagle tam któryś z panów, moim zdaniem znietrzeźwiały, czyli skalecony, stanął i tam pokazał koleżance to, czego się zwykle nie pokazuje, a ona zamiast narobić wrzasku, spojrzała mi, nie ma się czym chwalić. No facet zdębiał. Chodzi o reakcję, tak? Ale dokładnie, facet zdębiał i szybko się zabrał razem z tym, co miał do pokazania. No. Także to wie pani, no ale to nie są reakcje Polaków, bo powtarzam, jesteśmy bardzo purytańscy i my jak widzimy kawałek gołej siączki, No to tym w krzyk. bardziej, pani profesor, jesteśmy purytańscy i okazuje się, że takie poparcie ma człowiek, który
który... Tak, bo tutaj nie wierzą, odrzucają tę wiedzę. Nie wierzą. Już mówiłam o tym, człowiek Tak. jest naprawdę skąpcem poznawczym. I jak już tam gdzieś sobie wyrobił za bardzo by bolało, żeby przyjąć nagle, że ten kandydat to jest. No czy ja wiem, przepraszam, że to powiem, bez nazwiska będzie zwykły obszczymur i świnia. No bo no tak by należało rzecz puentować, no. To boli. Jak człowiek tam kogoś szanował, tam jeszcze jakieś pieniądze na fundusze dawał, tam jeszcze stał i wrzeszczał, deszcz nie deszcz, że tam, prawda, niech żyje i witaj zbawco ojczyzny. I tutaj nagle ma przyjąć, że ten zbawca to jest zwyczajna excuse le mot, świnia, no. Więc to się trudno zmienia. Wie pani, to trochę jak w miłości, że jak człowiek ma kogoś za porządnego, to moje doświadczenie psychologa, tu mówisz, jest bardzo trudne. Ach, rzeczywiście, to wierzymy, Ale jasne. usprawiedliwiamy, Ale dokładnie tak jest. wybaczamy, usprawiedliwiamy. A tutaj jak Oczywiście. pójdą emocje, to jest dokładnie tak. Zawsze mówię, że polityka i miłość to są bardzo podobne stany uczuciowe. Więc po prostu jak gdyby zaciągamy hamulec ręczny i we własnej bańce siedzimy, a jak jeszcze proboszcz powie, że mamy rację, to prowincja. Przypominam, że pan Nawrocki wygrywa terenem. Tak. Wielkie miasta są nieco przytomniejsze. Nie dlatego, że mądrzejsze, ale może bardziej tak jakby, teraz nazwę to brzydko, obcykane z różnymi zachowaniami i różnymi przekazami, zwłaszcza medialnymi. Pani profesor, z wielkim żalem musimy kończyć, chociaż ja bym mogła pani słuchać i słuchać. Dziękuję bardzo, ale kiedyś trzeba, Kiedyś trzeba. bo pewnie jeszcze będziemy rozmawiać. Oczywiście, pani profesor, na zakończenie jesteśmy tuż przed drugą turą, dosłownie tuż przed drugą turą i dosłownie tuż przed ciszą wyborczą. To są, każde wybory mówi się nam, obywatelom, że są bardzo ważne, ale te naprawdę są ważne. Tak jak mówiłam, chodzi o wojnę światów trochę, tak? Chodzi Dokładnie. o dwie przeciwstawne sobie siły, to znaczy doświadczenie, mądrość, wykształcenie, Humbug, czyli lipa. Tak, bo jeśli chodzi o opera Omnia pana Nawrockiego, to ja tam przeglądałam to i nie zobaczyłam tam tych wielkich intelektualnych popisów, które tam ponoć miały być. Czyli jak gdyby inne kryteria decydowały o tym, że to właśnie on zarządzał tym instytutem, którym zarządzał, a jak jeszcze posłuchać pana profesora Dudka, który zdecydowanie lepiej myśli, pisze i od wielu miesięcy jest w ogóle nas wielkiej miary historykiem. Tak? Ostrzega nas, gdzie Dokładnie. tylko może, nie mówiąc za dużo, licząc na to, że może dziennikarze, może służby. Powinien mówić więcej, no ale to już jest jego sprawa. Dokładnie. No to nie zmienia faktu, że naprawdę stało się tak, że pan Nawrocki mógł po prostu na twarz go wyrzucić z tego, bo tak na dobrą sprawę tak było. Nie ma co tutaj przesłaniać, no ale było jak było, teraz możemy tylko czekać. Nie, pani profesor, nie czekać. Musimy działać. 1 czerwca, między 7 a 21. czekać do 1 czerwca Tak, oczywiście. czekać do 1 czerwca i pani profesor, koniecznie trzeba iść na te wybory. I ja wiem, że w komentarzach przeczytam, że jesteśmy medium, a za kimś tam optujemy. Tak, jesteśmy obywatelami, którzy Proszę dzisiaj państwa, mówią właśnie. To są wybory, gdzie de facto wybieramy demokrację albo jej ponurą karykaturę. Tak naprawdę to jest sąd nad demokracją, której albo chcemy karykatury, bo przecież pan Orban też twierdzi, że na Węgrzech jest demokracja, jak diabli. Ba, pan Putin, jak posłuchać tych to u niego rosyjskich też, stacji, tak. no jak najbardziej wolny kraj. Więc nie żartujmy, tu chodzi o rzeczywistą demokrację. Natomiast jeżeli takie kwestie, o tym nie mówiłyśmy, bo pan Nawrocki do innych swoich zalet
Tu żeśmy o tych obyczajowych kwestiach mówiły, ale przecież to jest jeszcze narodowiec faszyzujący. No, który przyjął, zapomniałam tego kandydata, nazwiska Simon, kandydata rumuńskiego, który całe szczęście przegrał. Tak. W Rumunii się udało. To mi się aż zrobiło przyjemniej, że jak Tak. Rumuni doszli do... To możemy też, Rozumu. a za nami Węgry przecież. Będzie im łatwiej. Będzie im może łatwiej, ale jednak będzie im ciężko, bo u nich też tak się to A dlaczego? zastało wszystko. Dlaczego? Bo przekroczyli tą magiczną granicę, pani profesor. Ja przedłużam, przepraszam, ale Nic nie szkodzi. już kończymy. Natomiast oni przekroczyli tą magiczną granicę, której my jeszcze nie przekroczyliśmy. Jeszcze możemy mieć demokratycznego prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który pozwoli zreformować ten kraj, pozwoli go naprawić, pozwoli tą demokrację z tej śpiączki farmakologicznej, w którą ją Donald Tusk specjalnie trochę włożył po to właśnie, No niestety. żeby nie umarła, tak? Po to właśnie, żeby się nie skończyła. Ale za czekając- długo ją tam trzymał. To Ale też nie było powiedzmy innego uczciwie. wyjścia, pani profesor. No cóż, wie pani, tylko to jest trochę tak, że w tym momencie to pan Trzaskowski jest jak ten książę Józef skaczący do Elstery. I niektórzy historycy twierdzą, że to był polityk, który nie widział innego wyjścia. No to skoczył, topił się w diabły. Nie o to chodzi. Tutaj musimy szukać wyjścia. Tutaj musimy szukać wyjścia i tylko kwestia, czy my je teraz znajdziemy i przetniemy ten obrzydliwy węzeł gordyjski, czy to będzie dopiero przy wyborach parlamentarnych, bo tam będzie na pewno. Wierzę w to. No nie to, że wierzę, wiem już. A skąd wiem? Wiem. Jak prawa Polka. Nie, Bo wiem. Nie macie racji, wiem i koniec. Bo wiem, tak. Natomiast tutaj jest jeszcze jedna rzecz, o tym wątku nie będzie, ale na końcu powiem. Tak. Proszę Państwa, wtedy, kiedy zaczyna być brunatnie, wtedy, kiedy słowo faszyzm samo mi się ciągnie, jakby za kandydatem, bo przecież naprawdę przejrzyjcie i te jego znajomości i zachowania, nie z wczoraj, z okresu, kiedy jeszcze kandydatem nie był. Przejrzyjcie te jego przyjaźnie jakieś dziwaczne. To naprawdę szczecina się jeży na grzbiecie, na kręgosłupie. Stąd mam nadzieję, że... No cóż, nadzieję mi chociaż daj. Słyszysz? Krzyczał Wołodyjowski do Krzysi Drochojowskiej, która i tak go nie kochała. No ale miejmy tę nadzieję. Nie musicie nas kochać, bracia Polacy. Po prostu bądźcie rozsądni, bo inaczej czarno to widzę. No cóż, i tylko tyle albo aż tyle i jeszcze raz Sienkiewicz. Wesprzyjcie tego Trzaskowskiego, bo on jest też trochę jak Zagłoba, który krzyczał, wprawdzie językiem w gębie obracam wartko, ale przecież całemu wojsku nie poradzę. Więc wesprzyjcie, Tak. bo jest to naprawdę potrzebne. Sam sobie nie poradzi, więc my jako obywatele, słuchajcie, szturmem do komisji wyborczych musimy zrobić obłędną frekwencję i wybrać demokratycznego kandydata Rafała Trzaskowskiego. Moi kochani, cudownym naszym gościem była Dziękuję dzisiaj bardzo. pani profesor Ewa Pietrzyk-Dzieniewicz. Pani profesor, bardzo dziękujemy i do zobaczenia. Dziękuję ślicznie. No, o zdrowo, żeśmy przegrzali. Musimy zapalić. Pozdrawiam wszystkich rebeliantów. Byliście z nami w najtrudniejszych czasach, a teraz mobilizacja. Bądźcie z nami. Wasz głos 1 czerwca jest bezcenny. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Macie niezwykłą moc. To wy decydujecie, które media się rozwijają. Bardzo was ciepło proszę, bo warto. Subskrybujecie Radio Rebeliant, polubcie poszczególne audycje, a przede wszystkim śledźcie, co tam można zobaczyć, bo to są prawdziwe, wolne, uczciwe i tak po ludzku, mądre media.